Dzień dobry moi mili, witam w strefie Wargames, ja nazywam się Madguard. Dziś zapraszam was do Flashpoint Campaign Cold War, chyba jednej z bardziej ulubionych serii, w jakie grywam. Flashpoint to taktyczna symulacja walki rozgrywająca się w okresie zimnej wojny i my jako dowódca sił będziemy planować, następnie wydawać rozkazy, przetwarzać przez standardowe procedury operacyjne według swojego uznania, kształtując pole walki. Gra jest na poziomie pułków, batalionów, brygad. Każdy heks to skala około 500 metrów militarnego istotnego terenu, który jest odzorowany realnie. Większość map jest stworzona na bazie map Niemiec z okresu zimnej wojny. Tak więc zapraszam was do obejrzenia filmu właśnie na temat Flashpoint Campaign Cold War. Ja zaprezentuję wam grę korzystając z tutoriala, podstawowego tutoriala. To nie będzie taki tutorial, który jest zalecany przez producentów gry. Ten tutorial możecie sobie rozegrać według swojego uznania, bądź stosując się do zaleceń, które są zapisane w dokumentacji gry. W głównym menu gry jest nasza mapa, na której będziemy rozgrywać nasze batalie oraz znaczniki, które tutaj gdzieś tam widzicie. Do tego mamy masę różnych okienek, chociażby tutaj mamy okienko meldunków schowane, tu mam okienko mapy, tą mapę sobie tutaj przesunę. Wszystkie okna mamy przesuwne, przestawne, możemy sobie to rozstawiać jak nam się podoba. Możemy przesunąć sobie też na monitor drugi, pewne okienka, które chcemy obserwować. No i tych okien tutaj jest dość sporo. Począwszy od takiego okna opisującego daną jednostkę zaznaczoną. W tym przypadku mamy tutaj jednostkę dowodzenia główną, składającą się z podjednostek, czyli czołgu Abrams oraz pojazdu M577A2. Jest to pojazd dowodzenia. Jeżeli chcielibyśmy coś więcej się dowiedzieć na temat tego pojazdu, po prostu sobie klikamy w kolejne okienko i w tym okienku, to taka tej encyklopedii można by to powiedzieć, mamy wszystko dokładnie opisane, jakie dana jednostka ma pancerze, broń, czujniki, czyli systemy na przykład wizyjne, dodatkowe jakieś systemy, na przykład w tym przypadku jest to pojazd amfibijny. Do tego mamy informacje generalnie o transporcie, czyli masie przede wszystkim pojazdu, bo tutaj to jest bardzo ważne w przypadku transportu taktycznego, który w tej wersji się pojawił i mamy do dyspozycji coś takiego jak transport taktyczny, czyli transportowanie chociażby lekkich pojazdów przez śmigłowce oraz piechoty. Początkujących odwołuję tutaj do pomocy. Mamy tutaj odwołanie do różnych informacji takich pomocniczych. Mamy okienko skrótów, które tutaj dla osób początkujących niewątpliwie będzie przydatne. Mamy również odwołanie do PDF-u online, który został stworzony wraz z premierą tej gry. Bardzo fajny PDF-ik, który zawiera właściwie wszystkie informacje dotyczące tej gry i jeszcze nawet bym powiedział coś więcej. Mamy również tutaj opisane wszelkie scenariusze. Ma to duży plus na przykład dla osób, które mają problemy na przykład troszeczkę z angielskim, ponieważ na tej stronie możemy sobie to w dość prosty sposób szybko przetłumaczyć. Wszelkie informacje, które chcemy uzyskać na temat tej gry. Chociażby tutaj jakieś podstawowe rzeczy.
bądź również informacje dotyczące na przykład sił, scenariuszy, kampanii. Mamy naprawdę tutaj mamy bardzo dużą tutaj sporą bazę wiedzy na temat tej gry. To sobie zamkniemy, to już nam niepotrzebne. OK. Cóż tutaj jeszcze możemy zajrzeć? Możemy tutaj też się odwołać do manuala PDF głównego, który też zawiera bardzo dużo informacji na temat tej gry. Tak więc tutaj odwołuję osoby, które właściwie zaczynają swoją przygodę z Flashpointem. OK, dobra. To my właściwie tutaj mamy teraz, przejdźmy teraz do zadania, jakie mamy tutaj do wykonania w tym tutorialu. Spójrzmy sobie może na grafikę i co my tutaj mamy. Mamy tutaj za zadanie jakby przejąć kontrolę nad tym punktem. Ten punkt jest bardzo tutaj cenny. 1000 punktów zwycięstwa to są cenne punkty, cenne lokalizacje strategiczne, cenne cele dla nas. Do wykonania tego zadania mamy, podejrzewam, że to będzie batalion, bo tak tu patrząc, to jeżeli to wszystko zaznaczymy sobie, tak, to będzie to cała jedna jednostka. Tu mamy plutony F4 składające się z 2 Bradley i z 2 jednostek rozpoznania. To nawet nie jest pluton, to jest zespół. Czyli reasumując, w sumie 2 takie znaczniki to by była wielkość plutonu. Tu mamy 1 pluton, 2 pluton, 3 pluton, czyli jakaś tak powiedzmy siła kompanii wspierana artylerią, kompanią artylerii i wspierana jednym śmigłowcem bojowym. Wydaje mi się, że to jest bojowy śmigłowiec Apache, wyposażony w Hellfire'y. Dość sporo tych Hellfire'ów ma, bo ma tutaj tych Hellfire'ów 16 pocisków. Jeżeli chcemy sobie poczytać więcej na temat tego śmigłowca, to tutaj mamy wszelkie informacje. Hellfire'y mają zasięg do 4000 metrów, czyli 4 kilometrów. Zważając na fakt, że każdy heks to 500 metrów, czyli mamy tutaj około 8 heksów. Raz, 2, 3, 4. No, około gdzieś taki zasięg śmigłowiec powinien mieć. Jeżeli sobie losa włączymy, to nam pokaże. No faktycznie tutaj to jest akurat zasłonięty przez wzgórze, dlatego tutaj nie ma, ale tu ten zasięg sięga dość daleko. Tu mamy 3,5 km. Tutaj mamy 3,5 km znacznik, no to tutaj gdzieś będzie te 4 km. Dobra, no co tutaj zrobimy? Może jeszcze na początek tylko kilka słów o takich ważniejszych oknach. Okna operacji. Są tutaj wszystkie informacje dotyczące naszego zadania. Co mamy za zadanie, jakimi siłami dysponujemy, jaki jest punkt zwycięstwa. Dalej mamy pogląd na to, jak to wygląda tutaj z naszymi jednostkami, jak są rozstawione, w jakich lokalizacjach to się znajduje. To są symbole przede wszystkim sztabów. Nie wszystkich jednostek, tylko sztabów. Jeżeli tu klikniemy, to tutaj nam się zapali sztab, który posiada 10 jednostek pod sobą. Tu już mam troszeczkę to tak bardziej drobno rozpisane, podzielone informacje, w jakim stanie te jednostki się znajdują, czyli tutaj jest morał, ilość amunicji, czas opóźnienia ewentualnie wykonywanych rozkazów, wykonania rozkazów. W tym przypadku na razie mamy czas zerowy, ale z biegiem gry tutaj to opóźnienie może wzrosnąć bądź się zmniejszyć. No w tym przypadku akurat się nie zmniejszy bardziej niż do zera. Oraz mamy tutaj jakby zwarcie jednostki. Czyli jak jednostka jest zorganizowana. No i mniejszy procent tej zorganizowania tej jednostki, tym po prostu ta jednostka będzie gorzej sobie radziła w boju. Tu mamy informacje na temat
jednostek inżynieryjnych, którymi nie dysponujemy. Tu mamy informacje na temat jednostek, które emitują jakiekolwiek sygnały, jak na przykład radary czy jednostki przeciwlotnicze. I w tym przypadku mamy tak rozpisane właściwie wszystkie jednostki, pokazane drzewo jednostek oraz ich rozkazy. Rozkazy, jakie wykonywały przez okres naszej całej rozgrywki. Status strat i zysków, czyli ile jednostek, jaką ilość jednostek rozpoczęliśmy, scenariusz, jakie mamy jeszcze aktywne, ile jednostek zostało wycofanych, zniszczonych bądź uszkodzonych. Mam tutaj jakby troszeczkę to rozpisane na dwie tabele, jako typ jednostki i ewentualnie tutaj później mamy konkretne jednostki przedstawione i ogólny pogląd na nasze procedury. I ostatnia zakładka to wgląd na procedury operacyjne. Mamy tu pokazane wszystkie jednostki i jakie są przypisane do nich procedury operacyjne. Ponieważ my tutaj działamy jakby z poziomu operacyjnego, tak więc nie mamy wpływ, jak będzie przebiegała walka bezpośrednia, jak jednostki będą atakowały i kogo. Na to tutaj w tej grze nie mamy wpływu kompletnego. Jedyne, co możemy zrobić, to jednostkom wydawać ogólne polecenia ruchu, poruszania się, zajmowania pozycji, przejmowania punktów, celów. Natomiast jeżeli chodzi o eliminację przeciwnika, tutaj kompletnie nie mamy wpływu, nie ingerujemy w to, tym się zajmuje SI. I dzięki tym standardowym procedurom operacyjnym możemy troszeczkę to SI tak ukierunkować, jak ma się zachowywać, czy ma się wycofywać w momencie zobaczenia przeciwnika, na jaki dystans ma przeciwnika trzymać, czy ma taka jednostka działać bezpośrednio w zwarciu, czy nie, czy ma właśnie się trzymać dystans. I przykładowo jednostki piechoty będziemy trzymać przy zwarciu, natomiast jednostki pancerne będziemy się starać trzymać na dystans, ponieważ na przykład mają zasięg do 5 km i nie ma potrzeby, żeby wróg zbliżył się na przykład na 2 km, czy tam 1,5 km do jednostki. Ta jednostka może się po prostu wycofać do tyłu w momencie, kiedy ten wróg będzie się do nas przesuwał. I tak pokrótce działa SOP. O czym za moment się przekonacie, jak to będzie wyglądało. Ja może sobie tutaj teraz usunę tą grafikę, żeby troszeczkę było łatwiej. I teraz tak, może sobie wybiorę nie wszystkie, ale 3 jednostki. Ja to wolę działać sobie na tym SOP-ie. Z tego względu, że mam informację, jak mam SOP tutaj ustawiony graficznie, jaki mają maksymalny zasięg, jaki jest ustawiony poziom wycofania się, cofnięcia się jednostki. Tu widzę oraz widzę mniej więcej, gdzie ta jednostka i w jaki sposób tutaj ma zasięg ataku. Natomiast na zakładce los troszeczkę mamy mniej informacji, ale widzicie, że ten los tutaj jest tylko zachowany, jest tylko pokazane pierścienie identyfikacji, czyli z tej pozycji są w stanie wykryć jednostkę, tu sklasyfikować, a tu zidentyfikować. Z takich odległości. Do tego, jeżeli na przykład mamy zaznaczoną jednostkę i będziemy chcieli zobaczyć, gdzie ta jednostka na przykład będzie miała los w innym punkcie mapy, to przyciskamy przycisk Shift i klikamy na hex. I w tym momencie mamy informację, jak ta jednostka, będąc na tym heksie, będzie miała wgląd na przedpole swoje, czy jakiś inny teren, tak? Zobaczcie, że w lesie kompletnie będzie nic nie widziała, natomiast akurat tutaj, tutaj będzie miała ten zasięg działania bardzo duży. Jeżeli przełączę sobie na stop, to jeszcze będę miał informację o możliwościach bojowych. Te czerwone punkciki to mnie informują, gdzie ta jednostka sobie będzie fajnie radziła i jakie będzie miała tutaj zasięgi. Ok. Dobra, czyli tak, bierzemy sobie te dwie jednostki. Wszystko zaznaczyłem. Z shiftem bierzemy sobie dwie jednostki. Robimy szybki ruch w kierunku tego wzgórza i te jednostki sobie umieścimy wstępnie tutaj. Zrobimy screen, żeby się wycofywały w momencie, kiedy się pojawi wróg.
Teraz troszeczkę to zmodyfikuję sobie. O, że tą jednostkę damy tutaj, a tą jednostkę podciągniemy tutaj. Mamy też również wgląd na informacje ALUS, czyli to wszystko, co widzą wszystkie jednostki, jak widzą pole bitewne wszystkie jednostki. W tym wypadku mamy to pole bardzo zawężone, a w momencie, jak te jednostki porozstawiam, to później zobaczycie, że ten widok tego pola i świadomość pola tych jednostek będzie znacznie większa. Przejdźmy do kolejnych dwóch jednostek. Te dwie jednostki kolejne wyślemy sobie na drugą stronę wzgórza. Pojadą sobie tutaj drogą. Myślę, że wstawimy je tutaj do miasta. Screen. OK. Tak, przeskoczyły. I teraz tak, jedną jednostkę wstawimy do miasta, ale nie chciałbym, żeby... O, w ten sposób chciałbym, żeby sobie kursowały. I druga jednostka... Zastanawiam się, gdzie będzie dobrze wyglądało to. Czy ona... O, tutaj ma całkiem spory zasięg. Ma zasięg tutaj... O, tak, tu jest OK. Tu może tutaj coś działać. Tak więc tą jednostkę umiejscowimy sobie tutaj na drodze. Nie chcę, żeby tutaj po drodze jechała. Dobra. Mamy kolejne dwie jednostki. To może zróbmy tak, żeby te dwie jednostki... No one tu mogą zrobić. Moglibyśmy tu zabezpieczyć to miejsce. No, myślę, że jednak przedpole. Tutaj może jeszcze jedną tą jednostkę wyślemy. Ruch szybki, przepraszam bardzo. Ruch szybki. Podeślemy tą jednostkę sobie tutaj. Screen. Zrobię tak, żeby te jednostki się jednak wycofywały. Ale nie tak mocno jak teraz, bo teraz jest wycofanie na 3 km. Zrobimy sobie chyba na 2,5 km wycofanie jednostek. Wydaje mi się, że to będzie całkiem przyzwoite. Myślę, że tutaj sobie stawimy. Tu sobie podjedziemy tą jednostką. I robimy funkcję screen. Jak zauważycie, mamy tutaj sporo też możliwości poprzez kliknięcie prawego przycisku i tworzenie okienka kontekstowego. Tu mamy możliwości wydania polecenia ruchów. Są to 3 rodzaje ruchów. Ogólnie chyba są nawet 4, bo jeszcze jest hunt w przypadku chyba śmigłowców. I mamy tutaj tak ruch taki normalny, gdzie jakby jednostki poruszają się normalnie, mają większe poczucie i świadomość pola walki. W przypadku ruchu hasty tutaj mają mniejszą świadomość pola walki, ale poruszają się znacznie szybciej i wykorzystują do poruszania się przede wszystkim drogi. Natomiast assault to jest ruch taki bojowy, szturmowy, gdzie jest troszeczkę wolniej niż szybki, troszeczkę szybszy niż wolny, ale też z większą świadomością pola walki. Tak więc te jednostki się tutaj bardziej skupiają na polu walki, natomiast też nie wykonują takich działań typu chowania się, tylko po prostu wykorzystują teren do tego, żeby wykorzystywać zasłony, ale raczej to jest taki ruch ofensywny. Później mamy pozycję hold, rest and resupplies and screen. Screen to jest taka pozycja obserwatora, gdzie jeżeli jednostka się zbliży na daną odległość, to te jednostki będą się wycofywały. W przypadku komendy hold, to te jednostki będą jakby trwały na danej lokalizacji i nie będą się wycofywały. Jakby będą walczyły i broniły danej pozycji. Tu mamy jeszcze role. Tych ról raczej tutaj nie zmieniamy. Ja nie zmieniam, to jest przypisane automatycznie przez projektantów scenariuszy. Co już tutaj jest ciekawego jest, mam dostęp do tych okienek, które wcześniej widzieliście, czyli informacja o jednostce, do której zaraz wrócimy, oraz informacja taka większa, encyklopedyczna.
Również mamy sety, już gotowe sety procedur operacyjnych. Jeżeli wybierzemy sobie inną jednostkę, to jest taki tutaj nowość, jeżeli sobie wybierzemy inną jednostkę, to te sety są filtrowane i pojawiają się tylko te sety, które są dedykowane danym jednostkom. W tym przypadku artylerii mamy 3 sety. Strzelaj i na przykład czuwaj. Zabezpiecz elementy przednie i marsz artyleryjski, czyli ruch artyleryjski, czyli pewnie będzie artyleria strzelała i się przesuwała na przykład. I generalne takie ogólne ustawienia. W przypadku na przykład rozpoznania mamy już troszeczkę inne sety, na przykład sieć i obserwuj, czyli zachowuj się cicho, obserwuj w jednym miejscu, nie ruszamy się, jesteśmy takim punktem obserwacyjnym. To jest takie ciche wycofywanie się, ciche składanie się, czyli nie będzie używał broni, jednostka nie będzie używała broni, będzie robiła takie podchody. Tutaj mamy ewidentnie rozpoznanie, które będzie się robiło podchody, ale jednocześnie nie będzie stroniło od angażowania się w walkę. Oraz mamy jakieś już też gotowe, konkretniejsze zestawienia do działań jednostek, pojazdów z jednostkami. No, dodatkowo mamy dalej okienko, listę indywidualnych takich tych procedur. Może otworzę to okno procedur, bo tak dużo mówię o tych procedurach. Jest to okno procedur danej jednostki. Zobaczcie, tutaj sporo możemy zmieniać. Mamy informacje dotyczące już gotowych setów. Te sety możemy sobie modyfikować. Tutaj mamy na przykład akceptację strat, na jaką się godzimy. Preferowany zasięg wycofywania się i trzymania jednostek na dystans, o którym mówiłem. Możemy tu ustawić zasięg ataku, czy jednostka ma atakować na pełnym swoim zasięgu, czy ma być lekko skryta i atakować na przykład w 1/3 maksymalnego zasięgu. To jest dobre na przykład do zastosowania w przypadku na przykład zasadzki, że siedzimy w lesie, czekamy aż na przykład czołgi podjadą dosyć blisko, na 1 heks przykładowo, i wtedy używamy broni na przykład ręcznej, przeciwpancernej do zniszczenia danych jednostek. Tutaj jest preferowany ruch, czyli mamy direct path, czyli najkrótsza możliwa droga, żeby jednostka ma się poruszyć najkrótszą możliwą drogą. Tu mamy wykorzystywanie terenu, czyli możliwości maskowania się w terenie, wykorzystywanie dróg i unikanie punktów takich jak na przykład skażenia, jak skażenia chemiczne, skażenia od bomby na przykład atomowej. Dalej mamy informacje na temat transportu, czyli w jakim momencie jednostki na przykład mają się wyładować, jak daleko od przeciwnika, w jakim dystansie, bądź w jakim dystansie od punktu docelowego. Czyli na przykład jeżeli tutaj ustawię, że ta jednostka ma się wyładować na 1 heks od punktu docelowego, przykładowo zrobimy tak, to już mamy tutaj modyfikację, robimy aktualizację i wtedy w momencie, kiedy ta jednostka tutaj dotrze, to tutaj jeszcze jeden, tak, to wykona właśnie, rozładuje piechotę znacznie wcześniej. I czy ma jednostka chować pojazdy, czy wykorzystywać. Jeszcze jest tak, że tutaj fajną modyfikację zrobili w tej serii, w tej wersji, że wszystkie rozkazy mamy tutaj na wierzchu, możemy sobie tutaj luźno przeskakiwać i każdy rozkaz po kolei właściwie możemy modyfikować. Również możemy sobie przypisać, ja tu teraz to zrobię, że wszystkie jednostki mają się wycofywać na, powiedzmy, zrobimy 2,5 km. I teraz chciałbym, żeby to się przypisało do wszystkich jednostek rekonesansu i do wszystkich przyszłych tych rozkazów. Robię teraz akceptuj, wyskakuje mi informacja, do jakich jednostek jakie jednostki będą miały też zmianę w tym stopa. Ja się na to zgadzam. Ja w tym momencie
Wszystkie jednostki, które teraz zaznaczę, mają 2,5 km wycofania się. No, bardzo fajnie to jest zrobione. Dobra, przejdźmy teraz do jednostki dowodzenia. Jednostka dowodzenia ma też ograniczone zasięgi dowodzenia, jak widzicie tutaj to jest pokazane. Również pokazuje, teraz to tak nie widać, ale tutaj ma takie przerywane linie. Akurat przerywane linie oznaczają to, że to są jednostki rozpoznania i jednostki rozpoznania mogą działać poza zasięgiem dowództwa bez straty czasu na reakcję na rozkazy. Wszystkie inne jednostki, które nie są rozpoznaniem, my tutaj chyba tego nie mamy teraz, ale wszystkie inne jednostki, które nie są rozpoznaniem, mają tutaj linię ciągłą w tym miejscu, co oznacza, że jeżeli wyjedziemy poza ten okręg dowodzenia tą jednostką, to ta jednostka będzie miała bardzo długi czas reakcji na nasze polecenia. To jedno. Drugie, motywacja im też będzie spadała. Będą się szybciej rozbijały, będą mniej stabilne. Tak więc tutaj warto pilnować tego, żeby wszystkie jednostki były gdzieś tam wokół dowódcy, w zasięgu dowódcy w tym przypadku. Dowódcę my sobie podjedziemy sobie już na spokojnie, schowamy się tutaj. On sobie też zrobimy screena, ale tego screena sobie weźmiemy pod copa większego. To może inaczej wam pokażę, że to można w inny sposób zrobić właśnie poprzez tutaj. Wchodzimy i robimy preferowany screen i zrobimy na przykład 4000 metrów dla niego. Dalej mamy wsparcie artyleryjskie, to są bodajże moździerze. Upewnię się. Tak, to są moździerze o zasięgu od 750 do prawie 7 km. Co tutaj one mają? Widzą, mają dym, 20 pocisków dymnych i 68 pocisków burzących. Okay. Jeszcze chciałbym sprawdzić, co ma tutaj artyleria w tej chwili. Jakie ma tutaj pociski. Artyleria dysponuje dymnymi oraz amunicją zwykłą amunicją burzącą, high explosive i tutaj mamy jeszcze jakąś kasetową chyba, to jest amunicja. Jeżeli się nie mylę. Ale wróćmy do planowania, nad czym skonaliśmy. Teraz sobie podejrzę wszystkie te rozkazy, które wcześniej wydałem. Pozostało ustawić czołgi. Zobaczmy, co z czołgami możemy zrobić. Gdzie one będą miały dość takie dobre zasięgi. Czołgi fire. Znaczy ogólnie ja bym sobie ustawienie SOP-a zmienił na czołgach, jeżeli chodzi o dystans. Tutaj dystans bym zachował jednak te 5 heksów i raziłbym raczej z 2/3 zasięgu, żeby ten atak był skuteczniejszy. I bym nie chował. Dobra. I do wszystkich czołgów to przypiszemy i do przyszłych rozkazów. Dobra. OK. Teraz mamy, że ten zasięg jest medium. Teraz widzimy, że ten zasięg jest tutaj medium. Czyli 2/3. Zasięg to jest 3000 metrów. I teraz zobaczmy, gdzie te 3000 metrów można wykorzystać. O, tu jest słaby widok, tutaj moglibyśmy się przyczaić. I jakby tutaj wjechali, to byśmy ich tutaj troszeczkę... Tutaj jest już słabo, ale tu i tu, tu i tu, tu i tu. Dobra, zrobimy sobie na razie te czołgi tutaj umieścimy. Jeden czołg umieścimy tu, a drugi czołg umieścimy tu. Jak przejdą przez... Bym tutaj troszkę zrobił taką zasadzkę. Mam taki pomysł na zasadzkę. Ten czołg tu umiejscowimy. Screen.
Drugi czołg umiejscowimy sobie... O nie, nie ten ruch, nie ten ruch. Chciałbym się szybciej poruszać. Pyk, pyk. Tutaj to miało być, tutaj to miało być, tutaj. Tu sobie umiejscowimy ten czołg. Dobra. Screen. On mi się tutaj też wycofa, bo jeżeli dam teraz tu go postawię, to w momencie, kiedy te jednostki tu wjadą, to on też odda strzał i się wycofa. Tak więc tutaj będę musiał zmniejszyć mu do 3. I wtedy będzie gitara. Jeżeli mu zmniejszę do 3, tak, teraz tutaj to zrobię. On to tutaj nie widzimy, ale do 3,5 to zrobimy raz, 2, 3. Dotąd będzie zmniejszony. No, to teraz sobie poradzi. Nawet jeszcze możemy ten heks poprawić do 5, do 4 i tutaj też do 4. O, do 4 zrobię. Ok. Link up. I tutaj też poprawiło, też poprawił. Ok. Jeszcze zrobimy sobie coś takiego, że jak wejdziemy sobie tu, to ten ruch zamienimy sobie na bardziej czujny tego momentu. I też mamy tu informację, jaki jest stand off. Widzicie? Jeżeli to sobie rozwiniemy, to będziemy mieli informację na tych wszystkich, o tym całym SOP, jaki jest ustawiony w danym rozkazie. Tu mamy 5, 5, 5 i zasięg. Do tego możemy tutaj też ustawić opóźnienia, czyli synchronizować działanie naszych jednostek. Ok. Natomiast na razie lotnictwo, czy na razie artylerię to zostawimy w pozycji KON. I na razie nie będziemy jej używać. Niech sobie będzie. Śmigłowcem sobie jeszcze też podlecimy troszeczkę bliżej. Na spokojnie tym śmigłowcem sobie tutaj go schowamy. Jak będzie potrzebny, to my go wtedy użyjemy do działania. No dobra, zacznijmy rozgrywkę, zobaczymy co to się będzie działo. Jednostki zaczęły się poruszać. Bardzo dobrze. Mamy kolejną turę. Mam też informacje pogodowe. Te informacje pogodowe tutaj też są pokazane. O pogodzie na razie nic nie będę mówił. Kolejna rzecz to na przykład informacje o terenie. Tutaj też możemy sobie takie filtry robić. Na przykład jak wygląda maskowanie na danym terenie. Jak wygląda mobilność. Maskowanie to chyba tutaj był cover, to jest to maskowanie. To jest jakby chowanie się przed jednostkami. To tak, no już mówię, to jest maskowanie, a to jest cover, służy osłona. To są osłony, to ma wpływ na ilość zadawanych obrażeń, natomiast to ma wpływ na poziom wykrywania jednostki. Mobilność. Również możemy sobie zobaczyć wysokości nad poziomem morza. Mamy też multi-informacje. Teraz zobaczcie, jest pokazane ładnie to dowodzenie i tu pokazane jest, że ten czołg już jest poza dowodzeniem. Czyli on będzie miał te komendy znacznie dłużej realizował. Też jest tutaj pokazane, że
zasięg od jednostki jest 12 heksów na 10, czyli przekroczyliśmy to i często tutaj też się pojawi ten order delay, czyli ten czas reakcji tej jednostki. To dowodzenie się w końcu tam przyjedzie bliżej, tak więc to się nie martwię. Nie ruszyłem się jeszcze moździerzami. Moździerze przybliżę tak, żeby były w zasięgu. Może sobie tutaj umieścimy na wzgórzu te moździerze. On call. Zmienimy na szybki przejazd. Ok. Jednostek mamy, nie mamy wykrytych jednostek. Zastanawiam się, tu powinniśmy mieć chyba jeszcze jednostkę poza mapą. O, mamy poza mapą, jeszcze mamy jednostkę, mamy samolot A10. Wyposażony w bomby, w pociski Maverick, też bardzo silna jednostka. Mam nadzieję, że też uda mi się pokazać, jak ją wykorzystać. Dobra. No mamy już jakiś kontakt z wrogiem. Wiemy, że ktoś się porusza, nie mamy zidentyfikowane, nie sklasyfikowane, ale już tutaj nasze Bradley'e zaczynają pracować. Okazuje się, że tutaj mamy czołg. Przeciwnik ma pierwszą stratę i teraz otworzę tutaj okienko wywiadu. Okienko wywiadu i w okienku wywiadu mamy na przykład raport z rzeźnika, jak to można nazwać, czyli jakie straty osiągnął przeciwnik. Mamy też wywiad związany, gdzie jakie jednostki zostały zauważone. To jest bardzo przydatne okienko, no chociażby przy ustalaniu ostrzału artyleryjskiego. Tutaj mamy na przykład informację, że wykryto od 1 do 5 czołgów, od 6 do 10 jednostek artylerii. Widziano na przykład tylko 2 jednostki i jest pokazane w tym punkcie, czyli tutaj niby widzimy jedną jednostkę, ale możliwe, że jest tutaj więcej tych czołgów i to jeszcze nie jest sklasyfikowane do końca, bo mamy nieciekawy pewnie widok. Jeżeli sobie weźmiemy plusa, no tutaj mamy takie 36% widoczności w tym miejscu. W każdym razie już nasze jednostki coś widzą. Ten czołg troszeczkę wolno jedzie. Myślę, że tutaj będziemy mogli teraz postawić małą zasłonę dymną dla naszych jednostek, żeby nie były atakowane. Stawmy tutaj sobie delikatnego bloka. Dym delikatny. Stawmy. Ok. I teraz ustalamy, jaka ilość tego dymu ma pójść. Mamy ogólnie 96 pocisków dymu. Wystarczy, że tutaj wywalimy ze 3. Czas też jakiś taki tam krótki. Ok. Co ciekawsze, Bradley'e mają prawdopodobnie, jeżeli wejdziemy w sensory, to mają optykę zoom, celowniki, no i mają wizję termiczną, tak więc poprzez dym powinny widzieć wrogie jednostki, ale niekoniecznie nie jest sklasyfikowany. Jest sklasyfikowany jako czołg, ale nie wiadomo jaki czołg. Ale prawdopodobnie przeciwnik nie ma podczerwieni, tak więc tutaj będziemy mieli przewagę. Jeszcze tutaj spojrzę. Tutaj też ta jednostka. Dobra, zostawimy to tak. Zobaczymy, jak to się będzie kleiło nam. Jak sobie te jednostki będą radziły. Ok, lecimy.
No jest tutaj mega ostrzał. To były jakie czołgi, nie wiadomo jakie czołgi. Troszkę sobie tutaj rozwiniemy przepływ rozkazów. Mam tutaj użyte podświetlenia koloru, jest kolorystyczne. W moim przypadku zielony oznacza zniszczenie wrogiej siły, natomiast czerwony oznacza to, że my straciliśmy na przykład jednostki. O, tutaj zadziałał już czołg. Co tutaj się zlokalizowało? Mamy jakieś piechota w jakich pojazdach? BMP dwójkach. BMP dwójki są bardzo niebezpieczne. I zobaczcie, tutaj fajnie pokazane było, że się ta jednostka wycofała. Był stand-off zrobiony. Dym poszedł, jednostka się wycofała, nie mam żadnej straty. Jeżeli sobie wejdę teraz na tą jednostkę, to wszystkie rozkazy tu będą opisane. I teraz widać od godziny 7 do godziny 7:21, co ona robiła. Co ona zrobiła i jak się zachowywała. Tutaj był użycie jakiej broni i przeciwko czemu. Do tego również mamy informacje, na przykład co jednostka widzi, tak? Co wyspotuje, ile jednostek widzi i jakich aktywne kontakty na przykład tutaj mamy pokazane. Tu jest jakaś artyleria, nagle pokazała się. Została wykryta. I tak jest chyba z każdymi jednostkami. Jedziemy sobie teraz na czołg i w czołgu też będziemy mieli informacje, co ta jednostka tutaj widzi, jak reaguje, ile ma amunicji. Te wszystkie informacje, moi drodzy, mam tutaj na wierzchu. Jest naprawdę ten interfejs bardzo intuicyjny. Operowanie na tej grze nie stanowi teraz problemów. Mamy po prostu wszystkie dane na wierzchu. To jest bardzo fajnie zrobione. To jest naprawdę bardzo fajnie obecnie przemyślane. Jedyna trudność to przeciwnik, tak? Czyli jeżeli gramy z dobrym graczem, to naprawdę tutaj się trzęsie. Jest naprawdę ekscytująca bitwa. Przejdźmy do następnej tury. Zobaczmy, co tam się będzie działo. Zasadzka się moim zdaniem udała. Faktem, że jeszcze dowodzenie nie dojechało na miejsce i artyleria. No tutaj pierwsze jednostki zostały zniszczone. Zobaczcie, że już jednostki się zaczynają relokować automatycznie. Tak jak ja to zaplanowałem. No i tutaj mamy automatyczne też działanie artylerii. Nie widzę przeciwlotniczych, broni przeciwlotniczej, do tego teraz użyję w następnej turze śmigłowców. Zobaczymy, tutaj mamy tu wjechało dowodzenie. Czyli tak, teraz byśmy użyli śmigłowców. Tutaj już widać, że artyleria automatycznie zadziałała. Użyjemy tutaj teraz śmigłowca na zasadzie Hunt. Maksymalnie 6 punktów. I tutaj sobie wlecimy śmigłowcem. I później go wycofamy. Hunt. Screen. OK. Troszkę możemy tutaj wlecimy. Zobaczymy, co on tutaj zdziała. Dlatego mamy dużą zgrupowanie jednostek. To też również wykorzystam ten samolot, który mieliśmy tutaj w zanadrzu. Weźmiemy strike. Wybieramy lokalizację. I widzicie, że on... Może troszkę tam... O! I on z tej... Tutaj wybierze... Będzie celował w jednostki, które się znajdują jakby w tym obszarze. 20 minut opóźnienia, więc może nawet... Albo na razie skasujemy, nie będziemy tego... Nie będziemy korzystać na razie z lotnictwa. Zobaczymy, co się wydarzy, co się będzie działo. Może lotnictwo się jeszcze nam przydać.
Dobra, ponieważ nasze jednostki się wycofały, to teraz wejdźmy i te jednostki, zmniejszmy im zasięg teraz działania do 1,5 km, do 1000 metrów. Ta jednostka do 1000 metrów, ta jednostka wycofanie do 1000 metrów i je tutaj teraz użyjemy z powrotem, żeby tu podjechały. Green. Artylerię może sobie byśmy dali troszeczkę w inną lokalizację. Teraz byśmy się artylerię może tutaj wysunęli. Na drogę nie, ale o, tutaj może byśmy się wysunęli artylerią, czyli wjedziemy sobie artylerią w to miejsce. Czy artylerią, pojazdami pancernymi, znaczy się. I też im zmienimy troszeczkę na 1,5 kilometra. O. Ten czołg jest cały czas na dobrej pozycji. Tu zmienimy też troszeczkę ustawienie, redukcję zasięgu do 200 metrów. Do 2000 metrów znaczy się. I tu będziemy mieli czołg, tak więc... Dobra, zobaczmy, co się będzie działo. Zrobiliśmy... A, tu jeszcze mamy... Kopa, robimy do 1,5 kilometra. I też z powrotem... Powiedzmy, żeby sobie tutaj wjechała na to wzgórze, przyjmując dystans. Dowódco dojechało. Zobaczmy, czy wszystkie jednostki mamy teraz w zasięgu. Tak, już wszystkie czołgi są w zasięgu dowodzenia. Tak więc opóźnień w rozkazach nie będzie. Jeszcze nie dojechała moździerze, ale tutaj ja się troszkę spóźniłem z tymi moździerzami. No dobra, zobaczymy, co się będzie działo, jakie spustoszenie zrobi śmigłowiec tym razem. No, artyleria troszkę nie trafiła. No, mam wrażenie, że za blisko ten śmigłowiec nam podleciał. Moździerze zadziałały. Troszkę nie tak chciałem, żeby ten śmigłowiec poleciał. No zastanawiam się, czemu nie atakuje. To troszkę to teraz w takim wypadku zmienimy. Zmienimy na taki ruch i wycofamy ten śmigłowiec tutaj. Włączmy stopa jeszcze, zobaczmy jak on... No nie, zasięgi ma tutaj bardzo ładne. Dobra. Screen. Ok. Piechota wraca na swoje stanowiska. Czołg się tutaj nie ruszył. Ciekawe czemu. Order. Tutaj ma polecenie. On będzie 8:15 dopiero. Coś długo mu tutaj zejdzie. A, bo to jest przeprawa przez rzekę, dlatego tak mu długo zejdzie. Dobra. Raptem ma do pokonania kilometr, ale będą przejeżdżali przez rzekę, przez co ma spowolnienie i przez co tutaj ma jeszcze order delayed. Będzie chwilę trwało. Tego nie przewidziałem. No dobra, działamy dalej. Zobaczmy, co się będzie działo. No, atakowali mój śmigłowiec. O, proszę, pojawiły się tutaj jakieś jeszcze czołgi. T-65, 64 znaczy się.
Piechota się tutaj broni. Wycofują się. Tutaj przydałoby się dym puścić na wycofanie się, żeby tutaj czołgi tutaj nie zrobiły krzywdy Bradleyom. Ten śmigłowiec coś tutaj licho zadziałał, w ogóle nie użył swoich pocisków. Zastanawiam się czemu. No dobra. Mamy kolejną turę. Mamy czołgi. No tutaj się już coś tam dzieje. Jest ostro, czyli jednak wykorzystam ten samolot. Jednak użyję tego samolotu. W tym przypadku chyba na czołgi to warto. Zrobię tutaj w tej lokalizacji atak. Ok. Jest już przygotowany. Informacja o pogodzie. Wiz do 5000 metrów. Chmury na wysokości 195 metrów. To niedobrze. Za nisko są trochę chmury. Dlatego też może i ten śmigłowiec nie strzela. Możliwe. Dobra, no tutaj wycofujemy. Tutaj trzeba teraz zabezpieczyć. Zabezpieczyć musimy wycofanie się pojazdów. Czyli tak, smoke wrzucimy tu, tu, tu i tu. Ok, i ten smoke wrzucimy na zasadzie po jakieś tam powiedzmy 4 pociski wszędzie. Żeby to zadymić w miarę szybko ten obszar. Dobra, i teraz jeszcze zmniejszymy ten czas do, nie wiem, 3 minut. Nawet nie, może nawet 2 minut zróbmy. Żeby to tak długo nie trwało. Ok. Super. Pojazdy nam się tutaj wycofują. Bardzo dobrze. A może tutaj troszkę sobie tutaj wycofam ten pojazd w tą stronę, w tym kierunku. Czołg nam się tu nie wycofuje. Tym byśmy mogli ruszyć się troszkę do przodu. Do tego miasteczka. Tu będą mieli lepsze zabezpieczenie. No dobra. I jeszcze zróbmy ruch tym śmigłowcem. Może uda się, że ten śmigłowiec w końcu zatrybi. Ok. No tutaj jest nasz śmigłowiec atakowany. Na szczęście uniknął pocisków. O kurczę, chyba nam go tutaj zestrzelą. O, idzie dym. Trochę spóźniony. Przeciwnik przejął teren, przejął punkt zwycięstwa, ale my się nie poddajemy. Troszkę go wykrwawimy. Obawiam się, że coś tutaj będzie długo trwało. Przerzucimy ten punkt tutaj.
te pojazdy już tutaj są na miejscu. Nimi możemy nadal atakować, tymi też możemy atakować. Dobra, zostawimy tak jak jest. Zobaczymy, co się będzie, jak się będzie sytuacja rozwijać. Dość silna tam się grupa zrobiła, ale oni się skoncentrowali tutaj. Możliwe, że samolot zrobi tutaj czystkę. No tutaj atakujemy czołgi T-64. Wciskamy to, ale czołg odpowiada. Oj, mamy zniszczonego Bradley'a. Oj, mamy drugiego chyba Bradley'a zniszczonego. Nasze Abramsy się tutaj teraz obudziły. Punktujemy tutaj kompanię pancerną wroga. Ponosimy straty. Nie wiedzieć, czemu ten śmigłowiec w ogóle nie atakuje. Liczyłem na jego wsparcie. Oj, oj, tutaj poszło bardzo niebezpiecznie. Duża siła tutaj przeciwnika jest. O, pojawił się samolot. Trudno powiedzieć, ile jednostek zlikwidował. O, dzieje się. BMP zidentyfikował. Uderzył chyba w taki najczulszy punkt, tam gdzie była największa koncentracja jednostek. Mam nadzieję, że zadał dość spore BMP raz. 5 BMP zniszczył. 5 BMP zniszczył, używając pocisków Maverick i używając bomb. Myślę, że teraz zmienimy tutaj. Zrobimy neutralizację tych lokacji. Ok. Tylko ja tutaj bym zamienił sobie tą lokację z tą. O, w ten sposób. No i powiedzmy po 15 pocisków. Na więcej nam nie starczy. Ok. Poprawiono. Tu niestety nam się czołgi wycofują. Nieszczęśliwie trafione. Tu są jednostki poza zasięgiem. Tu wjedziemy może na wzgórze. Będziemy mieli znacznie większy zasięg. No tutaj może sobie podjedziemy wyżej. Jednostka będzie bardziej bezpieczna. Tu zostawiamy. PMP. Znaczy nasze Bradley'e tutaj jadą do miasta. Tu użyjemy może smołka na wycofujące się jednostki. Zróbmy sobie po 3. Po 2 minuty. Damy 4, damy też 3 minuty. Uplink, dobra. No i lecimy z koksem. Czołgi nasze się wycofały. Puściliśmy zadymienie.
Tu teraz artyleria. O, tutaj jeszcze straty ponieśli. O, myślę, że tutaj będą dosyć znaczące straty wroga. Tutaj ci artylerię. Spróbujmy zrobić, co tutaj się dzieje, żeby hello atak. No tak, set atak. Kurczę, atakuj człowieku, atakuj. Podlećmy sobie tutaj, zobaczymy, co się będzie działo. Ok. Atak artyleryjski i teraz myślę, że powinniśmy ruszyć powoli w kierunku naszego punktu. Dajmy jeszcze szansę artylerii i w następnym rundzie wykonamy ruch w kierunku naszego punktu. O, w końcu zaczął atakować. Tak więc stopy był źle ustawiony, ewidentnie. Zadymianie. Myślę, że już się wyprztykali z broni przeciwlotniczej. No teraz tutaj znaczące straty zadajemy wrogowi. Wróg odpowiada ogniem, stand off. Ale jeszcze może uda się coś zniszczyć. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Punktujemy tutaj artylerię przeciwnika. Jeszcze dobijamy ich artylerią naszą. Ponowne straty jakieś otrzymali. Sporo się działo w tej rundzie. Spójrzmy teraz na śmigłowiec i śmigłowiec prawdopodobnie już jest wypsztrykany z pocisków. Ma 25% pocisków. Został mu tylko jeden Hellfire'ek. Tak więc no, zrobił swoją robotę. Udaje się do dowództwa. No to dowództwo troszeczkę może schowamy. Tutaj wycofamy. Screen. Żeby nie dostało po tyłku. Śmigłowiec przesusimy tutaj. On zostanie uzupełniony i wróci do działania. Teraz myślę, że powoli będziemy się ruszać w kierunku tego punktu, żeby go odbić. Mam nadzieję, że wróg został na tyle osłabiony. Już nam się wycofał, czyli teraz przestawimy ten czołg troszeczkę w inne miejsce. Może jeszcze uda mu się coś atakować. Tu ruszamy teraz w tą stronę i zmniejszymy SOP tej jednostce. Ten SOP może zmniejszymy teraz na jakiś... na 2000 metrów jest. To niech będzie na 2000 metrów. Niech się trzyma 2000 metrów. Tu możemy troszkę zmniejszyć. Stand off na 2000 metrów. Ok, i tutaj jest 2,5. Dobra, to może być. On tu wjedzie na wzniesienie, to będzie miał zasięgi. Ok, spoko. I tę jednostkę sobie pojedziemy sobie tą jednostką troszkę tutaj. O, w ten sposób.
Tę jednostką też tu objedziemy sobie w ten sposób i jakby od tego miejsca wjedziemy sobie do miasta, żeby jakby nie ponieść większych strat. Ok, zobaczmy, czy ten plan się wykona. Nie wiem, czy się schowały czołgi wroga. Nie spojrzałem na okienko wywiadu. No tutaj już zlikwidowaliśmy artylerię wroga, taki dziwny ruch wykonała. Pojawiła się piechota gdzieś w tle. Myślę, że byśmy sobie tutaj teraz zrobili resupplies. Nie atakowali. Jak wygląda sytuacja z samolotem? Samolot jest w sumie gotowy do działania. Chyba. Spróbujmy go wysłać jeszcze raz w ten teren. Okej. I startujemy z kolejną turą. O, ktoś nas tutaj zaatakował. Pojawił się czołg. Niedobrze. O, niedobrze dla naszych Bradley'ków. Bradley odpowiada ogniem. Ale czołg jest dobrze schowany, bo to jest teren zabudowany. O, straciliśmy Bradley'a. To była zła decyzja. Myślę, że tutaj ruszymy czołgiem w takim wypadku. Tu też się przemieścimy troszkę do przodu. Tymi jednostkami też tutaj troszkę do przodu się przerzućmy. Ciekawe, czy się uda tutaj odzyskać punkt. Mamy już uzupełnioną artylerię. Pojawił się samolot. O, jest tutaj kolejne straty. Przeciwlotniczą. I się zawinął. Engage. Tylko zniszczył przeciwlotniczą. Tym razem. Chciałbym gdzie tutaj. To dowodzenie. Tutaj jest dowodzenie chyba. Tu. I resupplies. Dobra. Mamy artylerię już uzupełnioną, czyli spróbujmy tutaj użyć neutralizacji i w tych miejscach użyć neutralizacji. Tutaj się na pewno jednostki chowają. I jeszcze sobie to potwierdzę może tym. Tutaj jest widziana jednostka, tu była widziana jednostka i tu była widziana jednostka. Czyli sobie przerzucimy, tak, widziana jednostka była tutaj i widziana jednostka była tutaj i tutaj. Dobra. Ok. Dajmy sobie 30, tyle pocisków. Tutaj dajmy 20 pocisków i tutaj mamy niepewną sytuację. Dobra. Blink. Ok. Startujemy z kolejną rundą. Trochę te czołgi tutaj zmiękczymy przy tym moście.
Wygląda na to, jakby się wycofały te czołgi. Zróbmy ruch do przodu. Może w tym kierunku. Ta jednostka się przesunęła, ale nic nie widzi. Czyli jeszcze przesuńmy się może w ten sposób. Może kogoś dostrzeżemy. No nie ma tutaj nikogo. Rozpoznanie raczej by już zobaczyło kogoś. Ten ostrzał artyleryjski jest tutaj zbędny, czyli go wycofamy. Tutaj zaraz przejmiemy punkt. Tu zaraz przejmiemy punkt. Tutaj chyba już nie ma nikogo. Podjedziemy bliżej pancernymi. I tutaj również wiemy się za przejmowanie tego punktu. O, jednak czołgi były, ale udało się tym razem wyeliminować. Przejęliśmy punkt zwycięstwa i myślę, że to nam da już gwarantowane zwycięstwo. Mamy taktyczne zwycięstwo. Najprawdopodobniej. Zostało nam jeszcze około godziny, półtorej akcji, działań wojennych. Ale już ewidentnie widać, że ten śmigłowiec tutaj złapać. Śmigłowiec ile ma już? 40%. Czyli no na razie po jednej rakiecie. No to jeszcze poczekamy, niech się przesuwamy teraz nasze jednostki do kontrataku. Stanowczo. Ok. W ten sposób. Tutaj jedynka jest niepotrzebna. Ten punkt usuniemy. O, zrobimy w ten sposób. Czyli szarżujemy naszymi czołgami. Przypomnę, co to są za jednostki? To są chyba Abramsy. Tak, Abramsy. Mamy 2 Abramsy uszkodzone. Ale 2 Abramsy jeszcze są skuteczne w działaniu. O, trafiliśmy tutaj na piechotę. MP2 to niebezpieczne pojazdy. Piechota zaczęła się wycofywać. Straciliśmy chyba. O, tutaj jest znaczna. O, teraz widzimy, co tutaj jest. Rozpoznanie tutaj złapało. Sporo jednostek tutaj się ruszyło. Już artyleria zareagowała. To też tutaj reagujemy artylerią. Neutralizacja. Jak najbardziej. Zróbmy sobie jeszcze ten wywiad, otwórzmy. I druga. Tutaj mi pokazuje. Tutaj mi pokazuje. Tu byli? 5 jednostek. O, tutaj mam dokładniej. 9:49. Tutaj kogoś było. Tu był ktoś widoczny. Tu był ktoś widoczny. Tu był. A, tu było sporo jednostek. Dobra, to tu wrzucimy. 9:30. To nie no, chwilę temu. To nie. To za dawny czas. To tą dwójeczkę przerzucimy może tutaj. Ok. Jest okienko. Close. Dwójeczkę usuwamy. Ok. I ruszamy śmigłowcem do działania. Śmigłowiec. Teraz się upewnijmy, że jest Hello Attack. I robimy w ten sposób taki. Tak oblecimy. Ult. Dobra. Działamy.
Tutaj nasze moździerze robią łódkę. Zaczęli się wycofywać. Straciliśmy ich z widoku. Mamy słabe rozpoznanie. O, tutaj się pojawili. Inżynieryjni. O, znowu. O, trafili mojego pięknego śmigłowca. Duża strata. Szkoda, że nie mam podglądu, rozpoznania w tym punkcie teraz. Czołgi się wycofują, a kolejny pluton czołgów tutaj walczy ze kompanią zmechanizowaną. Ach, lata. Spora strata tego śmigłowca. Duża strata tego śmigłowca. Ciekawy jestem, czy samolot jest gotowy. Ma 100% amunicji. Dobra. Spróbujmy użyć znowu strike. Tym razem tutaj. Walczymy z dość mocną kompanią tutaj. No, bramce trochę... O! Trochę robią muckę. Ta kompania się przesunęła teraz, niedobrze. Cofali się. No tu się nic nie udało zniszczyć. Tu mamy rozpoznanie niemieckie. Znaczy, mamy tu jakieś rozpoznanie. BTR 60. BTR 60. Ciężko nam dojrzeć, co tam się dzieje. Muszę przyznać. Tutaj ten czołg daleko uciekł. Podjedźmy jeszcze raz tutaj tym czołgiem. Może uda się jeszcze kogoś tam ucelować. Zastanawiam się, czemu ta jednostka nie atakuje. A jeszcze mają tą 8 pocisków, więc powinno sobie spokojnie działać. A spróbujmy, co będzie się działo. BTR został zlikwidowany. No, zaczęli tutaj ostro atakować moje pozycje przy punkcie zwycięstwa. Mamy samolot. Ale chyba niczego nie... Tu rozpoznanie zrobimy. Oni tutaj gdzieś siedzą, coś robią, ale my ich nie widzimy. Są schowani w mieście. Najprawdopodobniej. Zróbmy tutaj smoka. Po 5 starczy. Ok. Troszkę się tymi jednostkami przesuniemy bliżej.
Zobaczymy, może coś się uda. Zobaczcie. Dobra, start. Jeden skład wyeliminowany. No i drugi skład też udało się wyeliminować. Znowu atakują nas. Ostra wymiana. Oj, został zniszczony, dobra. Nie udało mi się tutaj dotrzeć. Dobra, no tutaj musimy dalej kontynuować ten kontratak. Nic nie widzę. Wyślę może tą jednostkę taką leciwą. Tutaj chyba mamy jednego Bradley'a na chodzie. Albo nie, nawet nie mamy Bradley'a na chodzie. Pójdą pieszo. Zobaczymy, co wykryją. Dziwna sprawa, przed chwilą widziałem dość sporo tu jednostek, teraz nie mogę zlokalizować ani jednej. Myślę, że tutaj trzeba zmniejszyć ten na 1000, bo to inaczej tam nic nie dojrzymy. I raczej screen fight. A, bo oni chyba nie mają tutaj pocisków, chyba nie będą mieli. Tough. No sporo tutaj poniszczyli, ale... A, nie mają w ogóle to pocisków, dobra. Tutaj Bradley w ogóle nie mają. Dobra, to idziemy sobie tutaj. Zrobimy z nich raczej obserwatorów. Sit and observate. O. Dobra. Piechota się wysuwa. O, jest artyleria. I zakończenie. Zakończyło się. Wygrałem taktycznie. Doszedłem do końca czasu. 4 godziny minęły. No, nawet sporo gwiazdek zyskałem. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Okay, jakie straty poniosłem. Trochę rozszerzymy. Obiekt jest po mojej stronie, ponieważ też tam jest sporo jednostek. Jednostek Paktu Warszawskiego w ogóle nie było. Wskaźnik rzeźniczy. I co tutaj? No tak, tutaj ta największa strata to ten śmigłowiec. Straciłem również 6 pojazdów Bradley. Znaczy zniszczony został 1, ale straconych, w sensie uszkodzonych 6. Tak, szczerze powiedziawszy, jakichś mega wielkich strat to nie miałem, ponieważ tylko miałem zniszczone 3 jednostki. Jednego Bradley'a, 1 czołg i śmigłowiec. Reszta jednostek została tylko uszkodzona. W przypadku, gdyby to była kampania rozgrywana, te uszkodzone jednostki prawdopodobnie byłyby naprawione i by wróciły do działania. Na pole bitwy jest takie duże prawdopodobieństwo. Więc reasumując, strat dużo tutaj nie było. Natomiast straty przeciwnika no już są troszeczkę znaczące, bo stracili 39 jednostek i 46 zostało uszkodzonych. Ze 175 pozostało aktywnych tylko 90, ale no mieliby siłę jeszcze przebicia, mieliby szansę tutaj atakowania, bo mieli właściwie jeszcze no prawie kompletną tutaj kompanię.
Więc no mieli szansę jeszcze na atak, mieli tutaj jeszcze prawie kompletną jakąś piechotę. Mieli też tutaj w miarę kompletną przeciwlotniczą, a przeciwlotnicza wiadomo, że tutaj nie mogłaby tutaj przepchnąć linii. Natomiast mieli dużo wyeliminowanych czołgów. 0 aktywnych czołgów mieli. No to już ta siła pancerna spadła im do 0. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Natomiast ja zapraszam do kolejnych filmów. Mam w planach zrobienie filmu z Armor Brigade 2 oraz kolejnego filmu z Flashpointa. Troszeczkę chciałbym Wam pokazać inne mechaniki, które w tej grze są. Póki co życzę Wam udanych batalii i do zobaczenia w kolejnym filmie.